Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy szampan bezalkoholowy może uzależnić. Ten tytuł jest taki trochę przyciągający uwagę, taki miał być, bo zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób obejrzało ten film. No bo jak dobrze wiecie, szampan bezalkoholowy alkoholu nie zawiera, a substancja, która właśnie nie zawiera alkoholu, no zdecydowanie nie może uzależniać, więc teoretycznie ta odpowiedź powinna być negatywna. Niemniej nie o to chodzi. Chodzi o to wszystko, całą tę otoczkę, która jest dookoła. Chodzi mi o ten marketing, ten przekaz podprogowy, który jest nakierowany na już najmłodsze osoby, na nasze dzieci, których umysły są bezbronne, nie potrafią się obronić przed marketingiem i manipulacją. Jakiś czas temu znalazłam w internecie informację, że na Litwie od listopada 2019 roku nie będzie można produkować ani zabawek, ani artykułów spożywczych, produkować i sprzedawać, które będą się kojarzyły z produktami zawierającymi alkohol. Czyli na przykład taki szampan bezalkoholowy na Litwie jest niedozwolony. Nie wolno go tam ani produkować, ani sprzedawać. No i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. U nas też tak powinno być. To zainspirowało mnie do właśnie zrobienia tego nagrania i zapraszam Was na dzisiejsze nagranie. W naszej zachodnioeuropejskiej kulturze mamy takie przyzwyczajenia, nawyki, że różne święta, takie na przykład jak Sylwester, Nowy Rok, imieniny, urodziny, wesela itd., świętujemy za pomocą alkoholu. No jest to taki zwyczaj, który jest dosyć mocno ugruntowany. Tak to wygląda. Niemniej dzieci są bardzo mądre i one uczą się nie słuchając nas, tylko patrząc na nas. Dzieci nie słuchają tego, co się do nich mówi, tylko dzieci uczą się patrząc i obserwują po prostu, jaki przekaz my im dajemy swoim postępowaniem. No i zobaczcie, w przypadku takim, no weźmy sobie na przykład ten Sylwester, gdzie zgadzamy się, że dziecko dostanie właśnie, że dzieci dostaną szampan bezalkoholowy, którym będą mogły uczcić taką uroczystość. No i zwróćcie uwagę na to, że butelka, w której jest szampan bezalkoholowy, wygląda identycznie jak butelka, w której jest szampan, który zawiera alkohol i jest dla dorosłych. No i tak sobie myślę, że przynajmniej te młodsze dzieci mogą w ogóle nie widzieć różnicy, czy o co tak naprawdę chodzi. I w ich umysłach będzie się budowało takie skojarzenie, że właśnie wszelkie uroczystości, święta, to spotkania ze znajomymi, no to należy to uczcić właśnie przy pomocy alkoholu. Modelujemy postawę, zgodnie z którą fundamentem spotkań z przyjaciółmi jest alkohol. Do używania alkoholu trzeba dojrzeć. Chodzi o to, że ta nasza emocjonalność musi stać się dojrzała, żebyśmy mieli oparcie w sobie, a nie w substancjach zmieniających świadomość. I niedawno czytałam taką książkę, w której autorka zaleca, aby to jakby te przygody z alkoholem młodzi dorośli zaczynali jak najpóźniej, czyli nawet w wieku 25 lat, co oczywiście nie gwarantuje, że nie wpadną w uzależnienia, niemniej jednak zmniejsza dość znacznie ryzyko właśnie tego. Kiedy przygotowywałam się do tego nagrania, to przypomniałam sobie, że kiedy nasze dzieci były małe, mamy 2 synów, i chodziły do przedszkola, to często zdarzało się tak, że rodzice wyprawiali swoim dzieciom urodziny w przedszkolu i był tort oraz, może nie zawsze, ale często był szampan bezalkoholowy dla dzieci. I ja już wtedy, te kilkanaście lat temu, miałam poczucie, że to jest nie w porządku, że tak nie powinno być i prosiłam, żeby moim dzieciom panie wychowawczynie wlewały sok zamiast tego szampana bezalkoholowego. Niemniej, niestety, nie miałam odwagi, żeby porozmawiać z panią dyrektor przedszkola i po prostu powiedzieć jej o swoich zastrzeżeniach,
Ja wiem, że inni rodzice mieliby inne zdanie na ten temat, no ale przynajmniej mogłabym właśnie porozmawiać i chociaż może niektórzy daliby się przekonać, żeby tego po prostu nie robić. Więc i tutaj chciałabym Was zachęcić do tego, że jeżeli macie dzieci, no to po prostu nie bójcie się, rozmawiajcie z osobami decyzyjnymi, żeby chociaż rosła ta świadomość, że to tak nie powinno być, że to nie jest odpowiednie dla naszych dzieci. A druga sytuacja, o której sobie przypomniałam, to była taka, że kilka lat temu byliśmy w Zakopanem na Krupówkach i tam jeden z dużych browarów robił sobie akcję promocyjną, no i oczywiście rozdawali piwo bezalkoholowe, rozdawali to piwo wszystkim, dorosłym, młodzieży, dzieciom, każdemu, kto przechodził. No i my zanim się zorientowaliśmy, nasze dzieci już były przed nami, to nasze dzieciaki już takie piwo dostały. No i mój brat zareagował tutaj bardzo stanowczo, bo powiedział, że natychmiast, żeby dzieci wyrzuciły to piwo bezalkoholowe do kosza, bo to nie jest napój dla nich. Tam dzieciaki protestowały, że to jest przecież bezalkoholowe i że w sumie można, na co on im odpowiedział, że piwo nie jest napojem odpowiednim dla nich i że mają natychmiast je wyrzucić. No i te dzieci tak zrobiły. No i tutaj teoretycznie można by uznać, że sprawa się zakończyła. Niemniej, niestety, mam wrażenie, że ta firma, która robiła promocję, no to po prostu i tak osiągnęła swój cel, bo zbudowała w świadomości dzieci, wiecie, nowych konsumentów, rozpoznawalność marki, a to głównie o to chodzi. Teraz mamy te Mistrzostwa Świata i jednym ze sponsorów jest browar oczywiście, który reklamuje piwo bezalkoholowe. Wiecie, drobnym druczkiem jest napisane, że to jest piwo bezalkoholowe. Niemniej oczywiście, że to jest tylko po to, żeby ominąć przepisy, a tak naprawdę chodzi o budowanie świadomości tej marki. No i też uważam, że to jest nie w porządku. Bardzo jestem ciekawa, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat. Czy macie dzieci, czy pozwalacie im na korzystanie właśnie z takiego z szampana bezalkoholowego? Napiszcie w komentarzach. Za dzisiaj dziękuję. Zachęcam do subskrybowania kanału, do lajkowania i dzielenia się tym materiałem. Dziękuję i do zobaczenia.